MotorMind to sklep motocyklowy z największym wyborem w Wielkopolsce. Cześć kochani, MotoVoyager.pl, Dawid po tej stronie, a ze mną Yamaha XSR 125 Legacy. W naszym tegorocznym porównaniu 9 koncepcji na 125 ten motocykl wszedł na podium i zajął zaszczytne 3. miejsce. Dlaczego? Dlatego, że pod wieloma względami jest to motocykl naprawdę bardzo dobry. Do zwycięstwa zabrakło kilku punktów, jakich o tym się dowiecie. A więc po kolei. Jak widzicie, Yamaha to taki typowy przedstawiciel kategorii UJM. Mamy tutaj japońskiego klasyka, uniwersalny japoński motocykl, jak to się często nazywa. Motocykl, który niczego nie udaje, nie próbuje być czymś, czym nie jest. Więc rozmiarowo jest tutaj wszystko tak jak w klasie 125. Ten motocykl nie jest sztucznie nadmuchany, ten motocykl jest naprawdę bardzo poręczny, bardzo przyjemny. Dodatkowo ten motocykl jest jednym z najlżejszych, które tutaj mamy. Również ma 15 koni, którymi dysponuje. Więc osiągi są bardzo zadowalające, ale do tego zaraz dojdziemy. Po kolei, ergonomia. Do ergonomii naprawdę nie można się przyczepić. Mamy tutaj dużą, płaską kanapę, taką jak widzicie. Czyli każdy znajdzie tutaj miejsce dla siebie, tym bardziej, że na tej kanapie można się przesunąć do przodu, do tyłu. Ona nie wymusza tego, żebyście siedzieli w jednym miejscu. Dodatkowo jest tutaj wystarczająco dużo miejsca dla pasażera i sety pasażera są umieszczone tak, że pasażer będzie podróżował całkiem wygodnie. Pasażer, pasażerka. Pod warunkiem, że nie będzie to osoba o jakichś naprawdę nienormatywnych rozmiarach, ekstremalnie długich nogach czy bardzo wysokim wzroście. Co dalej? Kierownica tutaj naprawdę jest bardzo klasycznie. Ta kierownica jest lekko uniesiona, to pozwala przyjąć taką dość zrelaksowaną pozycję, pozwala nam w pełni panować nad tym motocyklem. Wszystkie przełączniki są na miejscu, wszystko jest tam, gdzie byście się tego spodziewali. Tutaj do ergonomii naprawdę nie można się w żaden sposób przyczepić. Jakościowo jest tutaj po prostu po japońsku. Owszem, mamy plastikowe przełączniki i tak dalej, natomiast jakościowo one naprawdę są bardzo poprawne. I są dokładnie takie, jak to, do czego Yamaha przyzwyczaiła nas we wszystkich swoich motocyklach. Przed Waszymi oczami w czasie jazdy znajdzie się tablica przyrządów, zegary, wyświetlacz, zwał jak zwał. To jest taka mała łyżka dziegciu w obsłudze tego motocykla, w jego ergonomii. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj wyświetlacz LCD. To nie jest wyświetlacz TFT, to jest wyświetlacz LCD. Jego głównym problemem jest to, że w pełnym słońcu on potrafi być nieczytelny. Tutaj mamy ciemne tło, wszystkie wskazania się wyświetlają w jasnych kolorach i niestety w pełnym słońcu ta czytelność potrafi być naprawdę kiepska. Czasami aż by się chciało zasłonić dłonią te zegary, żeby móc odczytać z nich te podstawowe informacje. I mówiąc podstawowe informacje, dokładnie to mam na myśli, gdyż tutaj znajdziecie tylko te podstawowe informacje, czyli obrotomierz, prędkościomierz, licznik przebiegu, zegarek i to wszystko. Więc jeżeli liczycie na jakąkolwiek informację o, nie wiem, średnim zużyciu paliwa, o zasięgu i tak dalej, tutaj tego nie znajdziecie. Macie tutaj absolutne minimum, które jest Wam potrzebne do tego, żeby jeździć. To samo tyczy się jakiejkolwiek elektroniki, którą moglibyście aktywować, deaktywować, włączyć lub wyłączyć. Nie ma tutaj takich rzeczy. Wsiadacie, przekręcacie kluczyk, odpalacie i jedziecie. Oświetlenie oczywiście LEDowe. To już jest w dzisiejszych czasach kompletny standard. Nikt już nie próbuje rozwiązywać tego inaczej i bardzo dobrze, bo najczęściej te LEDowe oświetlenia sprawdzają się dużo lepiej. Idąc dalej. Zawieszenie. Zawieszenie z przodu mamy zawieszenie upside down, z tyłu mamy zawieszenie z pojedynczym elementem resorującym. Tutaj nasi testujący zdania były podzielone. Część osób uważała, że tutaj idealnie pasowałyby takie dwa klasyczne amortyzatory, które by dodatkowo podkreśliły styl tego motocykla. Część ludzi wyszła z założenia, że tak jak jest dobrze. Ja powiem szczerze, że chyba należę do tej pierwszej grupy. W motocyklu tak stylowym i tak ładnym właśnie widziałbym dwa klasyczne amortyzatory umieszczone z tyłu, umieszczone gdzieś tutaj. Felgi anodowane na złoto, świetnie wyglądające. Opony Metzeler Karus Street, które naprawdę zapewniają odpowiednio dużo przyczepności. W dodatku ta taka, powiedzmy, szutrowa rzeźba bieżnika trochę dodaje temu motocyklowi takiego agresywnego stylu, agresywnego wyglądu i podkreśla jego charakter. Sam wygląd motocykla, tak jak widzicie, ta Yamaha naprawdę uderza w takie nostalgiczne tony i to się naprawdę świetnie udało. Ten motocykl jest ładny, ten motocykl wygląda świetnie.
ten motocykl wśród tych motocykli, innych motocykli 125, które czasami wydają się być takie trochę plastikowe, czasami wydają się być takie trochę sztucznie napompowane, wydają się udawać coś, czym nie są, to Yamaha właśnie niczego nie udaje i to jest naprawdę bardzo, bardzo duży plus. Co jeżeli chodzi o jednostkę napędową? A więc mamy 15 koni mechanicznych osiąganych przy 10 tysiącach obrotów i 11,5 Nm momentu obrotowego, przy czym motocykl waży 140 kg i być może dla osób niższych ważna informacja, kanapa jest na wysokości 815 cm. Więc nie jest to najniższy motocykl z tych, które tutaj mamy, ale też nikt nie powinien mieć problemu z tym, aby dosięgnąć nogami do ziemi. No chyba że naprawdę do motocykla będzie się przymierzał ktoś, kto będzie osobą raczej bardzo, bardzo niskiego wzrostu. Jak ten silnik jeździ? Te 15 koni mechanicznych naprawdę zapewnia bardzo przyzwoitą dynamikę i tutaj czuć, że ta moc jest. Natomiast problemem może być zestopniowanie skrzyni biegów. Innymi słowy, na pierwszych 4 biegach motocykl przyspiesza bardzo dynamicznie i bardzo chętnie. Natomiast 5. i 6. bieg to są trochę takie przełożenia, które mają pomóc Wam zredukować obroty na trasie, nie wiem, może zmniejszyć i tak już niskie spalanie, poprawić komfort. Bo niestety przy osobach mojej postury zapięcie 6. biegu może skończyć się tym, że lekki wiatr z przeciwka będzie Was spowalniał. Wyjazd pod górę na 5. biegu też może czasami wymagać redukcji. Natomiast sama dynamika motocykla nie odstaje tutaj od konkurencji. Innymi słowy, motocykl najlepiej czuje się w zakresie prędkości między 90 a 100 km na godzinę. Jest w stanie przekroczyć 100 km na godzinę, natomiast w zależności od warunków różnie może być z utrzymaniem tej prędkości. Czy to wada, czy to jest minus? No te owiane legendami mityczne 130 km na godzinę 125 to bardzo często okazuje się być kompletnym mitem. Tutaj Yamaha, która jest motocyklem nieubranym, no nie udaje czegoś, co będzie jeździło z prędkościami autostradowymi. Zresztą charakter tego motocykla wbrew pozorom nawet nie zachęca do podróżowania z takimi prędkościami. Tutaj okolice 90-100, lekko ponad 100 km na godzinę są jak najbardziej osiągalne i świetnie pasują do charakteru tej maszyny. A jak się prowadzi? Prowadzi się bardzo przyzwoicie. Zawieszenie jest sprężyste. Nie mamy tutaj takiego tapczanika, który sprawia, że na każdej nierówności motocykl się buja. Tutaj to zawieszenie jest naprawdę precyzyjne. Pozwala jeździć dynamicznie. Dość dobrze sobie radzi również z takimi nierównościami, które spotkacie podczas na przykład podróżowania po mieście. Czyli jakaś kostka brukowa, krawężniki, studzienki. Tutaj nie powinno być z tym problemu. Hamulec jest dozowalny, chociaż ABS potrafi zainterweniować stosunkowo wcześnie, jeżeli zaczniecie się zbliżać do limitów tego układu hamulcowego i opon. Natomiast włącza się dopiero wtedy, kiedy faktycznie ta interwencja jest wymagana. Ile ten motocykl kosztuje? Tutaj nie jest to najtańszy motocykl w zestawieniu, gdyż cena to jest 24 300 zł za japońskie wykonanie, japońską precyzję, japońską jakość, ale też na przykład za typowe dla Japończyków podejście, które mówi, że regulowane klamki sprzęgła lub hamulca to jest coś, co jest zbędne, a przewody hamulcowe w stalowym oplocie to niekoniecznie jest współczesny standard, który będzie wymagany. Natomiast jeżeli chcecie kupić motocykl prawdziwie japoński, motocykl w dodatku bardzo ładny, bardzo stylowy, bardzo fajnie jeżdżący i odwracający głowy na ulicy, to Yamaha będzie wyborem dla Was. Dodatkowo Yamaha jest motocyklem bardzo uniwersalnym. Dlaczego? Dlatego, że jest to taki UJM. Nadaje się do jazdy po mieście. Wyskoczycie nim na wycieczkę za miasto. Jeżeli spakujecie się w jakąś rolkę, bez problemu wybierzecie się nawet w jakąś dłuższą podróż. Możecie jechać we dwoje. Ten motocykl nie będzie się bał jakiejś polnej, szutrowej drogi, gdyż geometria zawieszenia, geometria ramy bez problemu sobie poradzi z takimi przeszkodami. Dlatego wybierzcie się do Yamahy, sprawdźcie, jak ten motocykl jeździ, dajcie nam znać w komentarzach, jak Wam podoba się Yamaha XSR 125 Legacy, prawda? I podzielcie się tym w komentarzach. Zapraszamy do lajkowania, do subskrybowania. Wbijajcie na nasz kanał. Pozdrawiam. motovoyager.pl. Dawid. Cześć.